Cześć, z tej strony Esia na haczyku. Zaczniemy robić chustę niemech od matki dziergającej. Ja przygotowałam taki trochę, że tak powiem, skrócony schemat. Mam nadzieję, że jest wyraźniej narysowany, gdzie mamy na początek 5 słupków, no i oczko. Później będziemy mieli 2 słupki, no i będą słupki łączone górą. No i ten trzeci rząd, który już się później będzie powtarzał cały czas przez całą długość chusty, którą będziemy chciały sobie osiągnąć. Całą chustę zaczynamy standardowo albo od 4-5 oczek łańcuszka zakończonych oczkiem ścisłym, albo od tak zwanego magicznego kółeczka, Magic Ring, czy jak tam kto chce go sobie nazwać. Magic Ring odsyłam do YouTube'a, jest już dużo filmików, żeby zacząć. No więc zaczynamy pierwszy słupek, w tym wypadku naszym to będą 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. No i robimy 5 słupków z jednej strony. Czyli mamy tutaj jeden, który zaraz sobie poprawimy. 2, 3, 4, 5. Teraz, tak jak w schemacie i standardowo, robimy 2 oczka łańcuszka jako nasz środek chusty. No i powtarzamy 5 słupków. Ściągamy to kółeczko i teraz możemy sobie, że tak powiem, poukładać, powyciągać to, co będzie nam potrzebne dalej. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, środek chusty, pierwszy słupek, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Teraz, tak jak mamy w schemacie, w pierwszym słupku zrobimy 2 słupki, oczko i zrobimy już pierwszą nóżkę z tego naszego pierwszego słupka łączonego górą. Będzie on na pierwszym słupku z rzędu niżej i na drugim. Czyli tutaj robimy standardowo 3 oczka łańcuszka, obracamy robótkę i robimy drugi słupek w tym samym miejscu, tak? Czyli w tym pierwszym słupku robimy 2 słupki kolejne, robimy oczko i teraz nabieramy nitkę, będziemy się wbijać tu w pierwszy słupek i tu w drugi słupek. Przeciągamy nitkę przez ten pierwszy słupek, przerabiamy ją raz, zostają nam 2 nitki na szydełku, nabieramy nitkę, wbijamy się w drugi słupek i przerabiamy tę pół naszego słupka. Teraz mamy na szydełku 3 nitki, które przerobimy razem. Zgodnie z schematem będziemy się teraz wbijać w trzeci słupek i w czwarty słupek. Robimy oczko, no i tak samo jak przed chwilką. Nabieramy nitkę,
wbijamy się tutaj w szczyt tego słupka z poprzedniego rzędu i przerabiamy. Mamy 2 nitki, będziemy się wbijać w kolejny słupek, nabieramy nitkę, wbijamy się i będziemy przerabiać te 2 pierwsze nitki. Czyli mamy pół słupka i przerabiamy wszystkie 3 nitki razem. Mamy już nasz drugi słupek, drugi podwójny słupek, że tak powiem, łączony górą. Oczko łańcuszka. No i teraz dochodzimy do środka chusty. Będziemy się wbijać w ten 5. słupek, czyli ten ostatni i pod te oczka łańcuszka na środku. Tak samo nabieramy nitkę, wbijamy się. Źle się wbiłam. Okay. Przerabiamy raz, nadbijamy nitkę i wbijamy się w środek chusty, czyli pod ten łańcuszek. Przerabiamy. Mamy 3 nitki. Przeciągamy. I teraz, tak jak jest w schemacie, w środku chusty będzie ta jedna nóżka, łańcuszek i pojedynczy słupek. No i później oczywiście oczko. Więc robimy oczko, słupek w środku. No i teraz już będziemy, że tak powiem, standardowo mieli 2 oczka łańcuszka jako środek chusty. Teraz robimy analogicznie lustrzane dobicie, czyli słupek normalny. No i teraz będziemy robili znowu słupki łączone górą. Czyli pierwsza część będzie pod tym łańcuszkiem, a druga będzie w tym 5, w tym naszym wypadku teraz pierwszym. Czyli oczko, nawijamy nitkę, wbijamy się pod środek chusty, przerabiamy raz, 2 nitki zostają, nawijamy chustę, wbijamy się tutaj, przerabiamy raz, 3 nitki, przerabiamy razem. Ten słupek łączony górą będzie się nam zawsze powtarzał. Oczko, nawijamy nitkę. Będziemy się wbijać w 2 kolejne słupki, czyli w tym wypadku nasz drugi i trzeci po środku chusty. Raz i 2. Bijemy się tu i tu. Przerabiamy raz, nabieramy i przerabiamy drugi raz. Mamy 3 nitki, łapiemy wszystko razem. Teraz przechodzimy do naszego początku chusty. Będziemy się wbijać w to oczko łańcuszka, ewentualnie jako ten nasz przedostatni słupek. I ja preferuję metodę wbijania się między te 2 ostatnie słupki. Niektórzy wbijają się w ostatni słupek. Ja się wbijam między ostatni i przedostatni z wygody i z szybkości. Robimy oczko, wbijamy się na początek w ten przedostatni słupek. Przerabiamy raz, nawijamy, no i się wbijemy pomiędzy te 2 słupki. Przerabiamy raz, przerabiamy wszystkie razem i tak jak jest w schemacie, jeszcze oczko i 2 słupki na koniec. Czyli oczko i w tym samym miejscu robimy 2 kolejne słupki, już normalne. Chusta nam może troszkę aniołkować, ale jest to normalne. Czyli mamy 2 słupki z jednej i z drugiej strony i mamy jeden, drugi, trzeci, podwójne słupki łączone górą. Z drugiej strony jest tak samo. Raz, 2, 3. Na środku chusty mamy 2 słupki i 2 oczka łańcuszka. Zaczynamy trzeci rząd i trzeci rząd już będzie nam się powtarzał przez całą długość chusty. Zawsze wygląda on tak samo. Zawsze będziemy się wbijać pod oczka łańcuszka, czyli już nie w szczyty słupków z rzędów poprzednich, tylko pod oczka łańcuszka, co bardzo nam przyspiesza robienie tej chusty. Zaczynamy standardowo od 2 słupków, w tym pierwszym słupku rzędu niżej, oczko. I teraz pierwsza istotna rzecz,
Ten pierwszy słupek łączony górą, podwójny słupek łączony górą, będzie między tymi dwoma słupkami. Zaraz to pokażę na huście i później cały czas będziemy się wbijać pod oczka, aż do środka chusty, gdzie podobnie jak wcześniej wbijemy się w oczko, no i w środek chusty słupek i oczko. Na naszej robótce będzie to wyglądać tak, że zawsze będziemy się wbijać w te nasze przerwy, które robimy. Zaczynamy standardowo, analogicznie 3 oczka łańcuszka jako nasz pierwszy słupek. Obracamy i robimy w tym samym miejscu jeszcze jeden słupek normalny. Robimy oczko, no i teraz musimy się wbić pomiędzy te dwa słupki. Przerabiamy raz i będziemy się już wbijać tutaj, czyli tu jest oczko łańcuszka, mamy pierwszy słupek i ten pierwszy podwójny słupek łączony górą. Przerabiamy raz, mamy 3 nitki jak wcześniej, przerabiamy je razem, robimy oczko łańcuszka. Teraz już będziemy się zawsze wbijać tutaj, gdzie mamy tą nóżkę poprzedniego, pod oczko, no i pod oczko, że tak powiem, nowe pomiędzy kolejnymi dwoma słupkami. Przerabiamy zawsze raz, nabieramy i teraz wbijamy się w nowym, że tak powiem, miejscu. Przerabiamy raz nitkę, mamy 3 nitki, przerabiamy razem i robimy oczko. Nawijamy nitkę. Wbijamy się tutaj, czyli tu, gdzie już mamy tą nóżkę z poprzednich słupków. Przerabiamy raz, nawijamy nitkę i wbijamy się w kolejnym takim miejscu między kolejnymi słupkami łączonymi górą. 3 nitki, przewijamy, robimy oczko. Pomału zbliżamy się do środka chusty. Zostało nam ostatni słupek łączony górą. Czyli wbijamy się tu, gdzie już jest jeden i wbijamy się między słupkiem, z 2 słupkami łączonymi górą, a tym pojedynczym słupkiem z środka chusty. Przerabiamy raz, 3 nitki na szydełku, przerabiamy wszystko razem, no i oczko. I teraz będziemy robili znowu ostatni w tym rzędzie słupek, słupki łączone górą pomiędzy z jednej strony tego słupka środkowego i z drugiej jego strony. Przerabiamy tak samo. Raz, nawijamy nitkę pod środkiem chusty. Mamy 3 nitki, przerabiamy je razem. Teraz robimy oczko i tak jak w rzędzie niżej słupek też i 2 oczka łańcuszka jako środek chusty. Raz, 2 i robimy analogicznie słupek. Teraz na nowo zaczynamy nasze słupki łączone górą, czyli oczko i teraz będziemy robili pomiędzy tym słupkiem z rzędu niżej ze środka chusty, czyli tu się wbijemy pod środek chusty i tutaj między słupek a 2 słupki łączone górą. Przerabiamy raz, nawijamy i przerobimy raz. 3 nitki, łączymy, robimy oczko, nawijamy nitkę, wbijamy się tutaj między słupki łączone górą, a słupek rzędu niżej. Raz, nawijamy, wbijamy się między słupki łączone górą w kolejnym nowym miejscu. I 3 nitki przerabiamy razem. I tak samo tu. Pomiędzy tu, gdzie już mamy wbite i w kolejnym. Zawsze między tymi słupkami łączonymi górą mamy oczka, pod które łatwiej się później wbić. 3 nitki przerabiamy. I znowu oczko łańcuszka, nawijamy, wbijamy się w starym miejscu i tutaj między
słupkami łączonymi górą i tym naszym słupkiem, który będzie zaraz końcem naszej chusty. Raz i dwa. 3 nitki łańcuszka, 3 nitki od słupków łączymy i robimy oczko. Teraz, tak jak na początku, będziemy się wbijały w to miejsce, gdzie już mamy jedną nóżkę i tutaj pomiędzy te dwa pierwsze słupki. Czyli nabieramy, przerabiamy raz, nawijamy nitkę i wbijamy się między dwa pierwsze słupki z rzędu niżej. Przerabiamy raz, 3 nitki, przerabiamy je razem, robimy oczko łańcuszka i w tym samym miejscu tutaj robimy dwa ostatnie słupki, już normalne, zwyczajne, przerobione podwójnie. Tak nam się prezentuje trzeci rząd i już teraz będą tak wyglądały wszystkie następne rzędy. A więc mamy w takim wypadku zawsze dwa słupki na początku chusty, oczko i pomiędzy tymi wcześniejszymi słupkami z rzędu niżej pierwszą nóżkę, druga będzie zawsze już pod oczkami łańcuszka. Czyli zawsze będzie jedna nóżka tam, gdzie były wcześniejsze, a druga w nowym miejscu. I na naszej chuście wygląda to tak samo. Dwa słupki, oczko łańcuszka, poprawię trochę, czyli dwa słupki, oczko łańcuszka i mamy pierwszy słupek łączony górą w tych przerwach. Oczko łańcuszka, pod który będziemy się za chwilkę wbijać znowu. Dwa słupki łączone górą między tymi przerwami. Teraz, jak już przejdziemy po kolei, dojdziemy do środka chusty, gdzie standardowo dwa słupki, dwa oczka łańcuszka. Tak będzie zawsze wyglądał środek chusty. Teraz przejdziemy do rzędu już czwartego. Czwarty rząd, wszystkie następne wygląda tak samo jak rząd, który przed chwilą zrobiłyśmy, czyli rząd trzeci. Zawsze będą dwa oczka łańcuszka, słupki łączone górą, rozdzielone zawsze oczkami. W środku chusty będziemy robiły między tymi słupkami łączonymi górą a słupkiem. Zawsze będziemy się wbijały też w środek chusty. I jeszcze raz pokażę, jak to zrobimy. No, oczywiście nie chce nam się wbić. Dobra. Zaczynamy 3 oczka łańcuszka, żeby przejść wyżej, do rzędu wyżej. Obrócimy robótkę i robimy jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Raz i dwa. Robimy oczko łańcuszka, nawijamy nitkę i wbijamy się jak na początku zawsze między te dwa pierwsze słupki. Przerabiamy raz, nawijamy nitkę między słupek a słupki łączone górą pod oczkiem łańcuszka. Przerabiamy 3 nitki, przerabiamy razem i robimy oczko łańcuszka. Nawijamy nitkę. No i tutaj, gdzie mieliśmy wcześniejszą jedną nóżkę, jak to mówię, no i w drugim między tymi dwoma kolejnymi słupkami łączonymi górą. Raz, nawijamy, wbijamy się, przerabiamy 3 nitki łączone górą. Czyli zawsze te nasze słupki robimy, że tak powiem, na 2 razy. Po pół. Raz, wbijamy się i 3 nitki razem. Oczko łańcuszka. Będziemy się wbijali tu, gdzie już mamy i tu w nowym miejscu. Nawijamy nitkę, wbijamy się i drugi raz tutaj. 3 nitki do przerobienia razem i oczko. Zasada jest zawsze ta sama. Tu, gdzie mamy wcześniej już wbite raz, przerabiamy raz, nawijamy nitkę,
w nowym miejscu przerabiamy 3 nitki razem do przerobienia i oczko. Nawinięta nitka, wbijamy się. No i przy środku chusty wbijamy się między te słupki łączone górą, a między słupek z środka chusty. Po jego przerobieniu oczko i teraz wbijamy się pomiędzy słupki łączone górą a słupek i tu w środku naszej chusty. Raz, nawijamy nitkę i środek chusty. 2. Przewijamy 3 nitki razem, oczko i teraz w środku chusty słupek normalny i 2 oczka łańcuszka. Znowu robimy słupek i analogicznie do tego, co było przed środkiem chusty. Oczko. Jedna nóżka będzie tu w środku chusty pod oczkiem, a drugi nóżka tutaj między słupkiem a słupkami łączonymi górą. Przerabiamy raz, nawijamy, przerabiamy drugi raz. I teraz 3 razem. Oczko, nawijamy. Wbijamy się tutaj, gdzie już jest jedna i tutaj pomiędzy 2 kolejne pod oczkiem. Przerobiamy raz, nawijamy, przerabiamy i razem oczko. I znowu wbijamy się tu, gdzie mamy i pomiędzy 2 kolejnymi słupkami łączonymi górą. Raz, nawijamy w nowym miejscu. Oczko łańcuszka. Tu, gdzie byliśmy i w nowym miejscu. Oczko. Tu, gdzie byliśmy i w nowym. Zbliżamy się do końca naszego rzędu. Wbijamy się póki co. Tu i tu, czyli tu, gdzie byliśmy i tu między słupki łączone górą, a słupek. Na końcu. Raz i 2. Przerabiamy 3 razem. Oczko łańcuszka. I teraz ostatni słupek łączony górą. Wbijamy się tu, gdzie byliśmy wcześniej. I pomiędzy 2 pierwsze słupki z chusty. Przerabiamy raz i drugi raz. 3 nitki przerabiamy. I tak jak na początku, oczko i 2 słupki w tym samym miejscu. Jak ktoś się wbija w szczyt słupka rzędu niżej, może też się wbić pomiędzy 2 wcześniejsze. Teraz wygląda to następująco. Teraz wygląda to następująco. 2 słupki na początku, oczko i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 słupków łączonych górą, podwójne słupki łączone górą. Z drugiej strony 2 słupki i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 słupków. Na środku zawsze mamy te 2 słupki i 2 oczka. I za środku też zawsze będziemy robili wokół tego ostatniego słupka. Teraz przerobię jeszcze jeden ostatni rząd, tym razem już bez tłumaczenia. Pamiętajmy, zawsze wbijamy się jedną nóżką pomiędzy pod oczko łańcuszka rzędu niżej, tam gdzie mamy jedną nóżkę, a drugą w nowym miejscu. Wyjątkiem jest oczywiście początek, gdzie wbijamy się między 2 pierwsze słupki
No i tutaj. Zawsze jest oczko pomiędzy tymi słupkami łączonymi górą. W środku zawsze robimy, że tak powiem, nad tym słupkiem rzędu niżej. Oczko. 2 słupki będą w środku rozdzielone 2 oczkami. Mamy 2 słupki, oczko. I znowu będziemy słupki robić, słupki połączone górą. Zawsze jedna nóżka jest tam, gdzie jest ten wcześniejszy, a druga nowym. No i przy końcu, tak jak przy początku, wbijamy się tu, gdzie wcześniejszy, między 2 słupki. Oczko łańcuszka i 2 słupki, tak jak na początku. Ogólnie robimy później wszystkie następne. Chusta może lekko aniołkować. Ja czasami też lubię te pierwsze oczka, zamiast tego pierwszego słupka robić z 4 oczek łańcuszka, nie z 3, wtedy też jest troszkę mniej naciągnięta tutaj. Wzór ładnie wygląda, ładnie się prezentuje na wszystkich włóczkach, ładnie na wszystkich melanżach, tak samo jak mech. Do wykonania takiej średniej chusty wystarczy nam już nawet 1000 metrów, więc też fajna alternatywa. Całkiem szybko, przyjemnie się robi przy serialu, przy jakichś innych rzeczach. Późniejsze rzędy w sumie już, nie ukrywajmy, lecą same. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.